Tu się kurde robi nam trochę zarośnięte, ale dojedziemy. Czy nie dojedziemy? Tam się robi już coraz bardziej zarośnięte, kurde. O, nie wiem, czy sobie nie darujemy tego. Co myślicie? Daleko my musimy tędy jechać? Trochę musimy, no to tylko niby są krzaki, ale są zajebiste. A co w tych krzakach jest, nie wiadomo. To co, próbujemy czy nie? Tu i tak nie mam jak zawrócić. Tam jest jakieś pulko. Dobra. Raz kozie śmierć. Tylko nic tu nie widzę niestety. Jak będzie jakaś dziura, to się wpieprzymy. Na luzaku. Dobra, tylko strasznie to wyglądało. No nic tu nie widać niestety. Jak będzie jakieś przewrócone drzewko. Tu nie ma przewróconego drzewka. O, chyba za bardzo, moi mili. Damy sobie spokój, bo się zajedziemy. Dobra, zawrócimy. Tu też mu jest trochę podmokło. Nie chcę tu utknąć, no dobra. O, już tak jak właśnie teraz. Dobra, jesteśmy. Wracamy naszym śladem, wiemy, że on nie był bezpieczny. Trochę hardkorowo żeśmy to zrobili. Musimy wymyśleć coś nowego. Tędy się nie przejedzie. To nagrywanie śladu GPX, które teraz robię, to tak jak trasę sobie maluję palcem GPX online, to teraz tak samo ta trasa się maluje na żywo, podążając ze mną. I ja później sobie te dwie trasy nakładam na siebie i widzę, gdzie musiałem robić odbitki. O, pieski, pieski, pieski. Pieski, pieski. Żebym was nie przejechał. W międzyczasie tam, gdzie nie robię odbitek, ale widzę, że jest coś do poprawy, to sobie robię screenshoty na telefonie. No i później znowu sobie tą trasę namaluję na nowo i znowu ją będę musiał objechać. Sprawdzić, czy te poprawki są ok. I jeśli się okażą ok, no to już wtedy ją dostajecie na forum. Wtedy grono radcowe się tam wypowiada, czy im to pasi, czy im nie pasi. I jeśli im nie pasi, no to dalej poprawiam, ale to już są z reguły jakieś takie rzeczy minimalne. Na szczęście aleja dróg prywatnych się skończyła, bo po prostu tam myślałem, że zwariuję naprawdę. No, gdzie bym się nie spojrzał, była droga prywatna. To już na szczęście za nami tutaj. Wszyscy są przyjaźni i otwarcie do nas nastawiani. Widzieliście, jak ten pan podziwiał maszynę. Dostałem powiadomienie, że któryś z was mnie zasubskrybował właśnie. Bardzo dziękuję za suba, za każdego z subów dziękuję. Kanał powoli rośnie, powoli się rozwija. Także jeśli jeszcze tego nie robicie, a zdecydowana większość jeszcze nie subskrybuje, no to gorąco zachęcam. Postaram się regularnie wrzucać te filmiki. Znaczy staram się, bo cały czas są regularnie. Co tydzień macie je w sobotę o 11. Natomiast testuję w międzyczasie, żeby nie zrobić tego w piątek wieczorem, żebyście już wieczór po pracy mogli sobie też to oglądać. No ale zobaczymy, która opcja jest dla was bardziej chwytliwa. No i mam nadzieję, że wam się podoba.
Oczywiście standardowo najbardziej Wam się podobają te shorty, gdzie się wywalam. Ale no przecież się nie będę wywalał specjalnie pod zasięgi dla Was, więc dzisiaj na pewno, chociaż nie wiem, czy Wam się to spodoba. Te algorytmy YouTube'a są, wiecie, niezbadane. Ale pewnie te wielkie krzaczyska może chwycą jako short. To pewnie jak walnąłem się w nogę, która mnie de facto jeszcze trochę boli, to pewnie też chwyci. Ale to było zupełnie niezamierzone działanie z mojej strony. I paradoksalnie, wiecie, short zajmuje zrobienie mi takiego shorta, kurde, 10 minut. I one kręcą te wyświetlenia dosyć mocno. A zrobienie filmiku, no to zajmuje mi ładnych parę godzin. Ja sobie to zawsze rozdzielam na cały tydzień. Od czasu do czasu sobie przysiądę na godzinkę lub dwie, żeby coś tam pomontować dla Was. No i to ma zdecydowanie mniejsze wzięcie, ale no ja tu robię te shorty, to są tak naprawdę dodatkiem do tego, żeby tylko budować zasięgi, ale dla mnie główny content to są filmy i mam nadzieję, że no, jeśli to teraz oglądasz, to na pewno dla Ciebie też, więc wielka piona i śmigamy razem dalej, kochani, śmigamy razem dalej. O kurna, jak ślisko się tu zrobiło. Chciałem zmienić pas, żeby się odsunąć od tego ogrodzenia z tą siatką i trochę zatańczyliśmy, ale wyszliśmy z tego. Znaczy, te drogi są takie trochę tutaj dzikie, mało uczęszczane. Z jednej strony by się chciało jechać na stojąco, z drugiej strony na stojąco, o kurde, jak tu ciemno, na stojąco wtedy wszystkie łapiemy gałęzie głową. Ty, ale się ciemno zrobiło, bez kitu. Jeszcze tu jest piaseczek. Dobra. Trochę przejrzało. No i gdzie jest ta droga? Trochę się nam urywa. O, Jezu, duże kolejny mokre. Nie chciałbym przypieprzyć w ten słupek. No nie, ta droga się chyba też nie będzie nadawała na dłuższą metę. Bo tu widzicie, nikt tędy nie jeździ. Tu jest trochę wąsko. No, nie szkoda trochę. Już blisko zostało do tej drogi. Oj, Boże, Boże. Zobaczymy dronem, wiecie jak to wygląda, bo się nie chcę tam wpieprzyć i już nie wyjechać stąd. Raz.
kochani, oblecieliśmy to dronem. Niestety się tędy nie wyjedzie, więc musimy zawrócić. Widzicie, gdzie się wpieprzyliśmy. Nie będzie to łatwe, ale damy radę. Bym sobie najchętniej go wycofał tu. Aż mi się puściło z nosa z wrażenia. Spróbujmy. Tu by się jakiś kompon przydał do pomocy, ale no nic, spróbujmy samemu to zrobić. Nie przewracaj się, kolego. O. Ops. Dobra, jeszcze trochę. Tak, żebyśmy dali radę sobie tu wykręcić. Dobra, wykręcone. O, jak dobrze, powietrze zaczęło płynąć teraz przez kask. A tu nie ma drogi, znajdziecie? Czy jest? Jest, to jak fajnie. Dobra. Mokro. Kałuże. O, mokro. O. Mokro, no. Ślisko w dupę. O, ale mi dało w kość ten odcineczek. Nie będę oszukiwał. Jest taka zasada, że jak jedziecie swoim torem, widzicie kałużę, to żeby się nie wypieprzyć, żeby nie uciekać od tej kałuży, bo zmieniacie tor jazdy w mokrym miejscu i wtedy łatwo właśnie o wywrotkę. Tak, zresztą jak ja tam się wyłożyłem. O, sarenka. O, włączyłem aż podgrzewane manetki z wrażenia. Cywilizacja. Wyłączmy te podgrzewane manetki. Tak coś czułem, że nie uniknę dzisiaj tego bagienka i błotka i zamoczenia się. No mówię, będę jechał. Wiecie, nie będzie aż tak źle, ale tam w tym lesie to też znowu again. To zawsze powtarzam, że te wysokie trawy, nie wiadomo co się pod nimi kryje. Tu się kryły no kolejny wypełnione wodą plus trawa, to wiecie, ziemia się robi bardzo śliska i generalnie no nas pociągnęło. No błąd taki popełniłem, tam to właśnie próba zmiany strony prawej na lewą, żeby uniknąć tam krzaczka, nie? Ale chyba lepiej byłoby wtedy wywalić głową w ten krzaczek. Mamy kask, nic się nie stanie, to są tylko gałęzie, niż generalnie upaść. I to zawsze i tak wtedy więcej stracicie energii, żeby podnieść ten motocykl i się wydostać niż... No mówię wam, ten tył tak chodzi dzisiaj na boki. Jest tutaj wszędzie ślisko. Fest. Także mimo, że oponki już są lepsze, bo Motozy Adventure nie są to Pirelki STR fabryczne, to i tak czuć, że on się tu ślizga. To lato, powiem wam, na razie mamy tego 8 czerwca
to tak nie rozpieszcza słońcem i gorącą temperaturą. Dla roślinek, czy tutaj dla takich sadów to jest spoko. O ile nie ma przymrozków, słyszałem, że też gdzieś było -2 niedawno w Polsce w nocy. Ale no come on, już mamy czerwiec, a tu cały czas taka pogoda, wiecie, nie za bardzo. Ja w tym roku wakacje nad polskim morzem, mam nadzieję, że chociaż wtedy pogoda dopisze. Bo wiecie, w Polsce bez pogody to tak trochę przykro na wczasach. Ale pewnie ten filmik, ile mi tam jeszcze zostało? Pewnie ze 3 filmiki lub 4 z Teta numer 7. Policzmy. No to pewnie jak ten filmik się będzie wrzucał, to właśnie będę na wakacjach albo będę na nie jechał lub z nich wracał. Teraz materiału mamy zapas. Także filmików na razie nie braknie, ale muszę pomyśleć, co zrobić zimą. Poza tymi odcinkami może garażowymi, o to nie jest głupi pomysł. Mokro, trzeba walimy środkiem, nie? Dobra. Kuźwa, mokro tu, no, bez kitu. Zobaczcie. Tam nie wiem, czy nie ześlizgniemy prawą stroną. Możemy spróbować. Dobra. Bagienka. Nie ma gdzie uciekać za bardzo. Dobra. Mamy wyjeżdżoną teraz nitkę.